Wagi drogie, będziecie mieć zimą poczucie, że ktoś przygląda się wam zza waszych pleców. Ogląda wasze włosy, spogląda na wasze ręce, patrzy na wasze 4 litery, na wasze nogi. Przygląda się całej waszej sylwetce trochę ukradkiem, trochę z ukosa, trochę jakby z boku, ale cały czas pilnuje, żebyście nie widzieli, nie widziały. Chcielibyście trochę poświętować, unieść do góry ręce i powiedzieć: udało się, mogę się cieszyć, mogę poczuć się swobodnie, ale 6 różdżek jest odwrócona, więc to jeszcze nie jest czas na świętowanie. To nie jest czas na zapalanie pochodni, na przystrajanie się wieńcem, na pokazywanie się jako zwycięzca, jako zwyciężczyni na podium. Wśród innych. Innych to tu właściwie nie ma. Inni są może gdzieś daleko. Trochę jakby na scenie. Ale to nie jest jeszcze może taka scena, która by sprawiła, że uznajecie coś za zwycięstwo. Gdzieś nam się tu pcha ktoś jeszcze. Może to ten, kto spogląda zza pleców. Może diabeł chce niby to wam podać rękę. Może ktoś, kto wygląda w bardzo zachęcający sposób i ma taką zdecydowaną postawę, może ktoś chce wam niby to podać rękę, albo podawał wam rękę, ale wy wiecie, że z takim podaniem ręki już nie raz, już kiedyś łączyła się manipulacja i ukryta chęć przejęcia kontroli nad taką czy inną bidulką, która robi się potem taka mała. A ktoś tu zdecydowanie chce świętować. Ta karta jakby już się sama odwraca, ale nie do końca sama. Wy swoją siłą musieliście odwrócić tę kartę. W którymś momencie można własną siłą wpłynąć na sprawy. To nie jest tak, że ona mi wyskoczyła gdzieś z rąk, ale czułam, że powinnam ją odwrócić. Powinnam wpłynąć na rzeczywistość. Ktoś z was zdecydowanie będzie chciał wpływać na rzeczywistość, tak, żeby móc zwyciężyć, móc wygrać. Cokolwiek byście chcieli wygrać, moi drodzy. Sądzę, że nie ma co się spodziewać wielkiej wygranej w przestrzeni domowej, czy takiej, która wydaje się być
raczej przestrzenią taką półdomową, żeby nie powiedzieć pseudo. Jakby ktoś zbudował na prędce szałasik, jakby ktoś złożył namiot i powiedział: tu jest nasz dom, miejsce do zabawy. Ale tutaj zabawa się gdzieś wykręca. Czuję, że to tamburyn, nawet nie wiemy, o jakim mówimy instrumencie, albo nie wiemy, jak mamy się o nim wyrażać. Coś tu nam hałasuje. I taniec ludzi z tym instrumentem przestaje być tańcem i zaczynacie dostrzegać w nim pewien rodzaj walki, w której wy chcecie zwyciężyć. To cały czas jest niby taniec, ale wy już widzicie, że to jest jakiś taniec wykręcony, to nie jest taniec wspólny. Gdzieś w domowym ognisku, przy domowym ognisku, wokół, ale ktoś tu prawie się wzajemnie okłada, ktoś prawie ciosy wymierza, albo są tutaj pewne jakby ciosy, ale nie wprost wymierzone. Moje drogie wagi, wyjątkowo ważne są u was dwie karty. Wspomniany już diabeł i odwrócona czwórka buław. Moi drodzy, to się zwykle nie zdarza. Zwykle nie zdarza się, żeby te same karty z różnych talii w jednym takim tutaj czytaniu wyskoczyły jeszcze w tej samej pozycji. Ta postać, która chce zwyciężyć, boryka się z problemem niestabilnej struktury, a raczej niestabilnej konstrukcji w domu. Coś jakby było sklecone na prędce, tak jak już wspomniałam, ale z jednej strony są tu jakby jakieś utajone walki, a z innej strony jest pusto i brak. Czegoś tu wyraźnie brakuje. A wokół tego, gdzieś między jednym a drugim, znów pojawia się diabeł, jakby wąż czekał, jakby wąż tu już wcześniej był i odpoczywał na gałęzi, gdzieś oczekiwał, gdzieś może przy tej konstrukcji i czekał sobie spokojnie odprężony, myślał sobie: ja już tu byłem, ja jestem tu znowu i gdy będzie trzeba, zerwę jabłko, skuszę kogoś, namówię kogoś do czegoś, co może sprawić, że zostanie wygnany. Rozplączę się, ale na razie czekam. Czekam i na palce nawlekam. Jakby ktoś tak się bawił palcami, moi drodzy, w momencie jak czeka. Jakby tylko czekał na okazję. Aż może ktoś tutaj z tych wspierających się podejdzie, obróci się i nie zauważy, może w zmęczeniu zaśnie i zostanie opleciona. Moi drodzy, coś więcej na temat tego diabła, który jest cały czas przy was. To jest ktoś niesprawiedliwy. Ktoś,
nierozważny wagi. Ktoś, kto niektóre sprawy lekceważy, a innym nadaje przesadną wagę i nie umie odnaleźć równowagi. Trudno mu jest zważyć jedno z drugim. Może również wmawiać innym, że coś jest ważniejsze lub mniej ważne. Trzeba na tego diabełka tu uważać. Ta nierozważność jest związana znów z tą lekką konstrukcją, która do końca nie jest stabilna. Jakby to mogło się popsuć w każdej chwili. Jak teraz tak widziałem, jakby ktoś tak, to może tak kopnąć i to już się trzęsie. To już się trzęsie i niewiele można z tym zrobić. Nie można jakoś szczególnie poradzić na to, żeby ta konstrukcja była mocniejsza. Moi drodzy, ja czuję, że coś jest zbudowane jakby z niewłaściwych materiałów. Jakby ktoś wymagał od patyków, żeby były stalowe. Wygląda na to, że czuje, że ktoś, kto ma władzę, usiłuje wmówić albo jest przekonany, że ta władza wystarczy, by zmienić jakąś konstrukcję. Ale z patyków stali się nie zrobi. Ktoś próbuje zrobić coś niemożliwego. I chciałabym się dowiedzieć, jakimi odczuciami, w jakimś sensie kieruje się ta postać, jakie są odczucia tej osoby. Moi drodzy, niepewność. Ktoś jednocześnie ma poczucie władzy, ale ma w sobie sporo chwiejności i wątpliwości, niezdecydowania. To może być też ktoś, kto ma elementy w swoim horoskopie w wadze, ale także i inne. Niepewność co do wyboru drogi. A jakie są wasze główne emocje na grudzień? Na grudzień i na resztę zimy. Moi drodzy, wyjście z zawstydzenia. Mogliście poczuć się obnażeni, jakby postawieni gdzieś przed innymi bez waszej zgody, w nagości i musieliście się jakby zakrywać. I nie mogliście się swobodnie poruszać w momencie, kiedy inni na was patrzyli, ale w taki oceniający sposób, żeby nie powiedzieć osądzający. Ale reszta zimy będzie nacechowana pewnym powrotem do podekscytowania,
do odczuć, które już mieliście w związku z jakąś sytuacją. Podobna sytuacja może być, podobny temat. I wy już to znacie. I wy już z tego powodu kiedyś czuliście się uradowani. To jest coś, czemu chcecie się bliżej przyjrzeć, na co chcecie popatrzeć i zatrzymać w swoich rękach. Może to jest takie wewnętrzne podekscytowanie, którego nie widać gołym okiem. Bo ja tak coś czuję, moi drodzy, że zimą u was wielu rzeczy nie widać gołym okiem. Jakby część kart była schowana, jakbyście nie mogli zdobyć nowych informacji, mogli jedynie je w jakimś sensie wyczuć albo zdobyć je inaczej. Jakbyście czuli, że chcecie sięgnąć po jakieś informacje dodatkowe, ale nie możecie ich dosłownie wyczytać za pomocą tych narzędzi, które są waszymi ulubionymi narzędziami. Musicie użyć innych narzędzi i im zaufać. Moi drodzy, w tym czytaniu czułam, że różne rzeczy trzeba dodać, trzeba dopowiedzieć, nawet jeżeli nie widać tego w kartach. Czułam, że chętnie złapałabym jeszcze jedną talię, żeby coś wam podpowiedzieć, ale żeby to zrobić, to musiałabym się wyplątać z kabli, przerwać i wybierać nowe karty. Jakby zimą u was była taka sytuacja, że zdecydujecie się zaufać waszym innym umiejętnościom niż te, które zwykle sprawiają, że czujecie się pewnie. Jakbyście zdecydowali się zaufać waszym umiejętnościom, które już macie również, ale może nie były one tak wykorzystywane, bądź były mniej wykorzystywane niż inne. Może macie wątpliwość, czy ktoś, czy każdy uzna te wasze umiejętności, te wasze talenty, ale i tak postanowicie je wykorzystać, bo po prostu nie chcecie przerywać tego, co robicie. Nie chcecie wychodzić. Nie chcecie czegoś przecinać, przerywać, robić przerwy. Dlatego robicie coś inaczej niż zwykle, jeżeli nie macie danych narzędzi pod rękami. Może i wy poczujecie się w jakimś zakresie niepewni tym wszystkim. Ale będziecie działać pomimo odczuwanej niepewności i dążyć do waszego przedstawienia innym, do waszego pojedynczego zwycięstwa, moje drogie wagi. Wszystkiego dobrego wam życzę zimą i nie tylko. Cześć, pa, hej.